A to co? Wygląda jak liścik. Co to znaczy? No bo schowałam. Nie wiem, co to znaczy. No dobra, dobry? Powiem wam tak. Czuję się tak fizycznie dalej chora, ale już czuję, że to jest ta tendencja spadkowa. Wczoraj była szczytowa. Także idziemy w dobrym kierunku, ale jak słyszycie, dalej zdrowa nie jestem i pewnie to zajmie jeszcze kilka dni, ale najważniejsze jest to, że idziemy w dobrym kierunku. Najgorsze za mną. Fajnie, że wczoraj akurat wypadło na niedzielę, pewnie tak sobie wybrało, bo ja cały tydzień byłam strasznie słaba. Także powiem wam, że dzisiaj się obudziłam rano, 2 godziny przed budzikiem. Wstałam, poćwiczyłam, nie tak ostro, ale tak na 75% poćwiczyłam. Posprzątałam wszystko. Teraz idę do restauracji, do toalety, wypić kawę, a przy kawie mam kilka postów do zrobienia, mam kilka zdjęć do publikowania. Także bierzemy się za robotę. Zostało mi jeszcze 1,5 godziny, żeby wykręcić całe 4-5 i wtedy startujemy na rozładunek. No dobrze, mamy dosłownie 45. Portugalia. Ruszamy. Piękny wyjazd, kurde. Salida to jest po hiszpańsku, widzicie? Po portugalsku jest Saida. Brzmi tak samo, nie? Wjeżdżamy na autostradę, widzę, że są bramki, zobaczmy jak to będzie działać. Ja pamiętam właśnie jeszcze jak byłam lata temu tutaj z SRS-em, to chyba miałam urządzenie takie małe, ale ono chyba nie działało na bramkach. No nic, zobaczymy jak będzie to moje, czy też muszę brać ticket, czy nie. Ale myślę, że jak mam urządzenie to nie powinnam, ale no nie wiem, zobaczymy. Ja mam urządzenie do poboru opłat Eurowag. Jest widać u góry ten, nie wiem jak to nazwać, kwietnik. I co? Czyli też muszę brać? A płaci się dopiero. Chyba też muszę brać. Dobra, mam bilet. Zobaczymy jak będzie na bramkach zjazdowych. No i zjeżdżamy już z autostrady. I co? Gdzie mam jechać? Na którą bramkę? No raczej. Zazwyczaj te, które się płaci urządzeniem, no nic, ale tam gdzie się płaci ręcznie powinno to szczytywać, ale widzę, że tutaj nie widać tych szczytników. No nic, spróbujemy tutaj. Jeszcze go wycofiemy. Widzicie, że ja tu wejdę? W sumie to nie wiem, czy widzę piwczy, czy nie. Co? Nic nie jest napisane. Kurde. Nie wiem. Coś powinno wyświetlać, ale nie, no mam urządzenie. Powinno być ok. Ale jeśli mam być szczera, to nie mam pewności. Następnym razem chyba na wszelki wypadek pójdę na ticket. I wtedy zobaczymy. I tak to właśnie jest, jak się jeździ samemu dla siebie. Jako kierowca stwierdziła, że gdzieś przeczytałam na internecie, że się świeci zielone, po prostu jedziesz i tyle. Też
wszelki wypadek skontaktuję się z moją opiekunką z Eurowagu zaraz jak dojadę na rozładunek. Proszę, wyślę maila, żeby do mnie zadzwoniła. A zresztą nie mam przecież numer do niej, to zadzwonię sama. I się zapytam i wam powiem. Ale świeci mi urządzenie na zielono, więc generalnie powinno pobierać GPS-a, więc myślę, że wszystko będzie ok. Ale tak sztab niepewności zostaje. Dobra, teraz się skoncentrujmy na tym, żeby dojechać bezpiecznie do rozładunku. Bo na mapie pokazują, droga jest bardzo kręta, co mnie oczywiście niepokoi w takiej pogodzie jak teraz. Całe szczęście, że jestem ciężko załadowana, bo jestem pędną oś mam dociążoną, więc mogę sobie podjazdy robić. Ale generalnie to takie tereny nie kojarzą mi się za dobrze. Wiadomo, że jesteśmy w Portugalii. Miałam doświadczenie z Hiszpanią, z takimi terenami. W ogóle na samym innym miejscu w Hiszpanii, w innym miejscu kontynentu, a raczej Półwyspu Iberyjskiego. Generalnie tam sobie przypominam, jak wjechałam w las jakąś drogą, no i nie było wesoło. Tak mi się też przypomina od razu, bo teren był bardzo podobny. I mgła jeszcze do tego, wiecie, jak wjeżdżasz w las ciężarówką na pusto, z naczepą. Jest mgła, jest ślisko, są podjazdy, są serpentyny i tracisz przyczepność. No, jestem pewna, że każdy, kto jeździ na Hiszpanię, gdzieś kiedyś to przeżył. W którymś momencie aż się zgodniałam. Chyba już straciłam te wszystkie takie zbędne kilogramy, a raczej takie zbędne przeciążenie, przejedzenie organizmu po moim tygodniu wolnego. No i jest godzina, no w sumie 11 czasu europejskiego, 11 to już zaczynam robić głodne. No nic, być może akurat jak zjadę na rozładunek, to się rozładuję i zjem, a może nie będę od razu rozładowywać, to wtedy sobie zjem, no zobaczymy. Mam pasy do ściągnięcia, więc nie wiem, czy będę ściągać pod rampą, czy bokiem. Jakby nie było, ja tak czy tak muszę otworzyć bok. Ewentualnie nie będę po prostu ściągać belek, tylko po prostu bok otworzę po to, żeby było mi łatwiej rozpiąć pasy. No i tyle. Idealnie by było, gdybym przyjechała, dali mi rampę i powiedzieli, że za jakieś pół godziny będą rozładowywać. To ja bym sobie akurat wtedy otworzyła bok, rozpięła pasy i wtedy poszła jeść. O, tak chcę. A dzisiaj jest Mikołaja. Dzisiaj jest 6 grudnia, więc taki jest ten prezent na Mikołaja. Zobaczmy, czy mi się uda. No i powoli już dojeżdżamy. Kopareczka. Gdyby nie widok satelitarny, to już bym się trochę zastanawiała, bo tak powiem wam, że z mapy wcale nie wygląda tam, jakby tam miała być jakaś strefa przemysłowa, ale no na widoku satelitarnym na Google ewidentnie widać, że jest tam duża firma, więc więc jadę. I patrzcie tu, taka dróżka nikt by nie powiedział, prawda? A tu nagle takie coś. Czekajcie, tu napisane Zona Industrial i to będzie tutaj, nie? Chyba tak. Ja mam tu napisane blok B5, ale w sumie to nie wiadomo, czy to tu. No nic, jedziemy tutaj. Polskie blachy, a wiem, że jest kolejka do rozładunków. Się zapytam tych chłopaków, czy to przypadkiem oni też nie jadą do tej samej firmy. O, i tam jest też Biomar. No, to będzie tank. Idę się od razu pytać. Dobra, to jest tutaj. Jest kolejka do rozładunku. Kierowca mi powiedział, gdzie trzeba zanieść papiery, żeby się zameldować i oni sobie wybierają, kogo biorą. Gdzie jest moja maska? Gdzie jest moja maska? Więc idziemy. Dobra. Będzie
Właśnie, powiem wam co. Jak weszłam tam, to się okazało, że jest jakieś 7 aut do rozładunku i właśnie wjechały też z piątku, więc zapowiada się ciekawie. Długi postój. Skoro tu mogę stać teraz na ulicy, to patrzcie, jak opuściłam Volvunia, ale on jest badass. Patrzcie tu. Nie? Jest badass. No. Sobaczka! Ojoj, cześć sobaka! Cześć, ale ja nic nie mam. Nic nie mam. Co bym ci mogła dać? Piękny Volvuś, prawda? A spróbuj mi go olać. No. Przynajmniej nie widzę, jak olewają. Czekajcie, może by to... O! A tam stamtąd by było zdjęcie. Tylko jak tam wejść? Kurde. Już trochę czekam. Już zrobiłam kilka zdjęć z Volvuniem. I wiecie co? Czas na obiad. To jest to, co jeszcze sobie zrobiłam. Kiedy to było w piątek? Trzymałam w lodówce, więc się nie zepsuło. Ja zawsze właśnie jak coś robię takiego duszonego, to zawsze robię trochę więcej, tak żeby było na 2 obiady, więc dzisiaj mam gotowe, tylko trzeba trzymać w lodówce, bo czasami jak jest gorące, to zapomnę włożyć do lodówki i następnego dnia się okazuje, że to już nie jest zdatne do jedzenia. No dobra, czekamy, ale to się, znaczy to nie powiem, że dobrze wychodzi stać w transporcie z ładunkiem na pacę, to wcale nie jest dobrze, bo w takim transporcie standardowym zauważyłam, że nie stoją, nie płacą za przestoje, w sensie nie płacą za oczekiwanie na załadunek, rozładunek, jak się ma towar klienta na naczepie, niestety, a to powinno według mnie być jednak jakoś regulowane. To jest dziwne, że ja mam ciężarówkę uziemić na cały dzień, przez to, że firma sobie zamówiła kilka transportów i nie jestem w stanie rozładować tego w ciągu normalnie godziny czy 2, więc to jest inny temat. A pierwszy temat jest taki, że zapomniałam. Chodzi o to, że mam po prostu bardzo dużo roboty papierkowej. Jest koniec roku, więc już z księgowością jest dużo rzeczy. Papierologia, są rachunki do opłacenia, zbliża się 10, więc muszę porobić też wypłaty, opłacić ZUS-y itd., itd. Także jest co robić. A w związku z tym, że byłam chora przez weekend i jakoś mi to wcale nie wychodziło, no to akurat dzisiaj nadrobię, więc ten przestój mnie dzisiaj mniej boli, bo mam bardzo ważną pracę do zrobienia. Tę pracę, której nigdy nie widać, ale bez niej firma by padła w ciągu kilku miesięcy. Ale pierwsze zjem i zrobię sobie herbatę z miodem i z sokiem od mamy. Malinowym, o jest. Gdzie jesteś, Saczku? Prawie 3 godziny, wciąż czekam. Mój broker już siwieje. Soczek malinowy. O Jezu, jak pięknie pachnie. I już biedny siwieje. Ja teraz dopiero jak jeżdżę, wiecie, tak jako przewoźnik, to widzę trochę jak to jest z tej drugiej strony. Chociaż ja tak czy tak nie jestem do końca z drugiej strony przecież. Nie biorę sama tych ładunków bezpośrednio, tylko właśnie przez brokera. Idzie to przez spedycję. Więc teraz to spedycja się tam z nimi użera. Więc ja nie wiedziałam, że to tak jest, tak to wygląda, ale spedycja nam walczy z firmą ostro. Bo to jest tak, że, no tak jak mówiłam wcześniej, auto stoi, auto nie zarabia. Kierowca stoi, kierowca nie zarabia, kierowcy trzeba zapłacić. Ja sama sobie płacę, ale teraz akurat właśnie biorę się za inną robotę. Ale jest tam gorąco. Jest gorąco. Teoretycznie mają mnie dzisiaj zrzucić. I tak by pasowało. Wiecie, że to jest mój kubek jeszcze z Ice Road, który przywiozłam z Kanady, oryginalny termos. Bardzo chcę wprowadzić termosy, właśnie oryginalne termosy do sklepu Super Tracker, ale chcę, żeby miało też Super Tracker napisane. I póki co termos cały czas właśnie mówi, że oni nie są w stanie na kolorowym kubku w jakiś sposób dać naklejki Super Tracker, bo to jest też naklejka w ogóle. I powiedzieli mi, że mogą być srebrne i wygrawerować po prostu na srebrnym, niemalowanym Super Tracker, ale mi się tak strasznie podobają te kubki termosa za te kolory i mają jeszcze taki piękny niebieski i żółty, że ja cały czas szukam po agencjach, tylko teraz wiadomo, że się zajęłam przede wszystkim się zajęłam transportem, ale już powiem wam powoli, już ostatni etap, który był dla mnie najtrudniejszy, czyli jak doprowadzić do tego, żeby te wszystkie dokumenty, fakturowanie szło płynnie, żebym ja tylko wysyłała co gdzie i jak i żeby to szło. Już prawie mam ustawione, także to, co było najtrudniejsze dla mnie, wygląda na to, że już mam pomysł, jak to zrobić, jak to zorganizować, żebym ja dalej mogła się zajmować pracą twórczą i ustalaniem nowych schematów. Także zaczynam rozumieć, na czym polega praca szefa firmy. Wrócimy do Super Tracker. Super Tracker od przyszłego roku będzie
będzie się rozwijać. W tym roku zobaczyliśmy, jak to działa z moją siostrą, bo Super Tracker założyliśmy z moją siostrą razem. Ja bym przecież tego wszystkiego sama nie ogarnęła. No i w przyszłym roku będziemy się rozwijać. No i tak na samym początku właśnie mówiłam, zawsze było mówione w Super Tracker, że są produkty, mają być produkty najwyższej jakości. Dlatego to nie jest też tak, że od razu wszystkiego mamy całe mnóstwo pełno, bo produkty najwyższej jakości pierwsze trzeba samemu przetestować. I tak, jak widzicie, ja jestem zakochana w termosach. Z miodem będą drogie, bo ja już dostałam wycenę nawet na 1000 sztuk, aż zapytałam i powiem wam, że wycena na 1000 sztuk, a 1000 sztuk sprzedać to jest naprawdę niełatwo. Jest dalej drogo, drogo. Dalej wcale nie jest tak tanio, więc ale to jest jakość się broni. Zresztą popatrzcie, ile ja 2018 z 2021 cały czas używam w trasie. Jest przetarty, ale od się przetarł jeszcze na Aizeru na samym początku, no bo dziwne, żeby na tych wertepach się nie poprzecierał. A jak się aktualizuje, to powiem wam jeszcze coś. Ostatnio rozmawiałam ostatnio widzieliście zdjęcia, jak się widzieliśmy jeszcze z Banotem. BNT, pozdrawiam. Yerba od BNT. Yerba na wysokim poziomie. Biuro w aucie. To jest, czekajcie, HP Office Jet 2000, nie, Office Jet 250 All in One. Nawet ja to ogarnęłam, więc musi działać. No i czekajcie, bo wam zaczęłam coś mówić. Ach, dobra, to już wam innym razem, ale zbliżają się mikrofony. Przychodzi era dobrego dźwięku. Muszę sobie tylko, wiecie co zrobić? Pozmieniać. A, to już w innym filmie. Także odpalamy Volvusia. A, poziom jeszcze. Tak opuściłam sobie przed siebie. Chociaż nie leżał całkiem, ale... Cały problem polega na tym, że przyjechały firmy, które mają rozładunek na jutro. Też. I dlatego jest tutaj tak wszystko zawalone. Chyba jedynie tutaj. Powiem wam, co mam jeszcze też do zrobienia. To w ogóle zaplanować teraz tankowanie, bo mam już 1/4. No jak się rozładuje, to wiadomo, że to ćwiartka starczy na kupę kilometrów. Później też mam lekki ładunek, bo mam meble dla Bereszki do Rzymów. Jezu. W ogóle wiecie, że mam meble dla tego. Znaczy mam Bereszkę, zlecenie. Tam jakoś tam idzie. Gdzieś chłopaki tu piszą. Znaczy pokazują, nie piszą. Sobie może cześć, nawróć sobie i stań sobie jak ten żółty bus stoi, co nie? No. Tam więcej zawrócić? Proszę? Tam więcej zawrócić? Tak, to tam jest jakaś firma z tego, co tutaj kolega mówi, wiesz? Okej. Tutaj nawróciła, po prostu będzie czytał, bo tak specjalnie, nie? A jeszcze jest takie prawdopodobieństwo, że w trójkę zostaniemy rozładowani dzisiaj, nie? Do 22 pracują. No podobno na 100% będziemy. Tak? Podobno na 100% będziemy. Zobaczymy, pokażę. Bo teraz druga zmiana przychodzi, zależy jak będą pracować. No dzięki. Nie, ja to się cofnę tu, gdzie stałam i tyle. Gdzie? No tutaj, co teraz stanęłam. No, czy tu koło mnie tam stój. Wolna pogadułka, nie? Fajne pogaduchy, tak, oni to mają pogaduchy, ja mam robotę. Chłopaki. Ja się prostuję tylko, jak wiecie, jestem przytulona dosłownie 10 cm przy drugiej ciężarówce. Tyle co jestem, z serkiem stoję. Bo nie chcę wystawać na drugi pas, w razie czego tak stoję dosłownie przy białej linii. No ale takie warunki są, co zrobić. Czekajcie, bo coś miałam jeszcze zrobić, no, miałam coś zrobić. Albo nie wiem, pójdę się przywitać, żeby nie było. Że z kierowcami nawet nie pogadam, ale robota jest do zrobienia. Dobra, podjechałam już trochę, jedno auto wjechało na rozładunek. Z tymi adresami w Hiszpanii to powiem wam, że naprawdę trzeba sprawdzać. Ja nie wiem, jak mi się to dawniej udawało. Powiem wam szczerze, że dawniej, jeszcze jak nie miałam Toma i Google, przecież internet był taki drogi w roamingu i ten Google przecież nawet nie miał widoku satelitarnego, jejku. Jak ja to ogarniałam i nie miałam doświadczenia, nie miałam intuicji, nie miałam języka, nie miałam nic. Jak ja sobie dawałam rady, to ja nie wiem, jak ja teraz taka jestem, widzicie, że sprawdzam wszystko, to tu, to tam, co oczywiście wiadomo, że też co innego, jak się swoim autem jeździ. No i dobrze. Dobrze pokazuje nawigacja teraz. Mianowicie sprawdzić sobie stacje benzynowe po drodze, gdzie Eurovac. Ale dobra,
ustalę sobie to, ile mam, 3 godziny podjazdu pod załadunek. No niestety tutaj to nie jest tak łatwo, od razu ładunek, w sensie blisko, ale płacą tak, że wychodzi dalej taka średnia jak przy normalnej stawce. Dobra, mam już ogarniętą stację i muszę Wam się przyznać, że nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak jasno wynika z systemu, że będę się tankować przy AP9, przy A9, tak jak będę przy autostradzie. Zdecydowanie jak mam na tej trasie 5 czy 6 stacji, które akceptują moją kartę Eurovac i do każdej mam cenę, dla mnie cenę, nie? No i wychodzi na to, że tam jest najtaniej. Hej, jaja. No zawaliście, bo nie będę musiała nigdzie za bardzo zjeżdżać, więc fajnie. Aha, czyli to jest tak jakby po drugiej stronie drogi, ale wciąż jest zjazd i później mam możliwość wyjechania. Później się jeszcze upewnię, jeszcze raz sobie sprawdzę, bo to jest też tak, że z cenami paliw, że one o różnych porach dnia są różne. No ale wychodzi na to, że to jest najlepsze. No dobra, teraz zostały mi do zrobienia, wiecie co? Przelewy, także idziemy teraz na bank. Dobra, wygląda na to, że wszystko opłacone. Leasingi, paliwa, pakiet serwisowy, pracownicy, internety. Jezu, ile tego jest, masakra. A najgorsze jest to, że jak człowiek myśli, że ma wszystko już zapłacone, InPost, Poczta Polska, sklep. Ojejku, jest tego trochę, ale wiecie, co mnie cieszy? Że ja zaczynam to wszystko ogarniać. Wszystko zaczyna nabierać struktury i zaczyna działać praktycznie beze mnie. I o to w tym chodzi, że ja nadaję kierunek, ja ustalam schematy i tworzę dalej, a pracownicy już robią to, co ja po prostu pracowałam, jak to trzeba robić. Jezu, jak fajnie. Kurde, ale mi się zaczyna to podobać. Bo na początku to byłam taka przestraszona wszystkiego, co chwilkę gdzieś jakieś faktury nie zapłaciłam. Ja nie mogę, co chwilkę miałam jakieś takie, wiecie, ale Jezu, jakie mam szczęście, że ludzie dla mnie byli tacy wszędzie cierpliwi. Wszędzie. I ja co chwilkę czegoś nie wiedziałam i takich podstawowych rzeczy i czasami mi tak głupio było pytać o coś. No ale, wiecie, lepiej pytać. A, jeszcze mam zapytać jedno. Jeszcze mam zadzwonić do pani Ani z Eurovagu, się zapytać o te opłaty, bo to mi chłopaki powiedzieli, że jak nie pipnie na bramce, to później z opóźnieniem to ściągają, w sensie, że policja, nie wiem jak tutaj ta inspekcja się nazywa, ale na parkingach jeżdżą i sprawdzają po blachach i jak ktoś ma coś nieopłacone, to wtedy się płaci. I oczywiście jak się tak płaci z opóźnieniem, to na pewno jest jakiś procent, więc dlatego nie chcę, skoro mam, więc zadzwonię się zapytam. Wiecie co, dzisiaj kończy się licytacja na spotkanie ze mną. Zakończona. 10 300 zł. Masakra. Jezu. Ktoś tyle kasy da za spotkanie ze mną. Niesamowite. Ale cieszę się, że mogę pomóc. Bo pieniądze, czyli 10 koła pójdzie na dom dziecka. I muszę przyznać, że dla mnie, jako człowieka, samotnika, to jest ciężkie spotkać się w ciemno z obcą osobą. Tym bardziej, że ja mam też trochę psychofanów i ja tak naprawdę nie wiem, czy jakiś psychofan mnie wykupi. Nie wygrał tej licytacji. Mam nadzieję, że nie, ale jakoś to przeżyję. A w ogóle to jest ciekawe, bo jak wiecie, ja co roku w zasadzie daję spotkanie ze mną, lunch na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I wiecie co? Jak do tej pory, jak przez te 3 lata, tylko za pierwszym razem doszło rzeczywiście do spotkania. Za pierwszym razem pamiętam, był Łukasz, który był strażakiem i to było bardzo fajne spotkanie. Bardzo fajny człowiek, więc tam to pierwsze spotkanie rzeczywiście dobrze wspominam. Więc mam nadzieję, że teraz też właśnie taka osoba tego typu, tego pokroju wygrała tą aukcję i że będzie fajnie. A za drugim, trzecim razem nigdy nie doszło do spotkania. Ja dzwoniłam i pisałam do tych osób w celu właśnie umówienia się. I za pierwszym razem to w ogóle nikt nie odbierał. Kilka razy tam na przestrzeni kilku tygodni spróbowałam, ale się nie udało. W tamtym roku udało mi się skontaktować z osobą, która wygrała. Pamiętam, że to był ktoś, kto mówił, że jest mechanikiem, gdzieś pracuje pod Warszawą i ustaliliśmy właśnie, że to wtedy był COVID jeszcze całkowicie w pełni, ustaliliśmy, że jak skończy się COVID, przyjdzie lato, to już powinno być luźniej, będzie można sobie się normalnie spotkać, umówić się w restauracji, zjeść, posiedzieć i tak dalej, żeby nie trzeba było brać na wynos i siedzieć gdzieś tam na ławce nad rzeką z jedzeniem na kolanach. No i ja w lecie dzwoniłam kilka razy, pisałam i zero kontaktu, więc zakładam, że też nic z tego nie będzie. Najważniejsze jest to, że pieniądze zostały przekazane na cel. No i tyle. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku.
10 300 powędruje do domu dziecka w Krośnie Odrzańskim. Bardzo się cieszę, że mogę wesprzeć i bardzo się cieszę, że znalazły się takie osoby, bo 13 osób aż licytowało. Czy powiem kto i czy będą jakieś zdjęcia z tego? Nie wiem, bo jak wtedy pierwszym razem się widziałam, pamiętam wtedy z Łukaszem i pytałam, czy chce jakieś zdjęcie, czy chce coś rzucić, jakiegoś posta, czy na przykład chce coś, żeby napisała o straży, w której on się udziela ochotniczo. I on nic nie chciał. Często jest właśnie tak, że osoby, które przekazują jakąś większą sumę, chcą zostać anonimowe, więc jeżeli nie nagram, nic nie pokażę na social mediach, to no nie dopytujcie, bo to będzie oznaczało, że ta osoba nie chce. Bo jeżeli będzie chciała, to oczywiście ja powiem, czy wrzucę jakieś zdjęcia, zrobimy sobie jakieś zdjęcia, zrobimy jakieś story, jeżeli to by był właściciel jakiejś firmy i który by chciał, żeby coś powiedzieć jego firmie, to oczywiście też powiem, nie? Bo takim ludziom trzeba pomagać, skoro ktoś wydaje tyle kasy, to przecież ja też zrobię co mogę, żeby takiej osobie pomóc. Dobra, koniec gadania. Nie uwierzycie, po całym dniu czekania biorą mnie na rozładunek, ale była batalia. Była dosłownie batalia. Mój broker, bo tu są jeszcze inni też kierowcy. Przez 10 minut z nimi gadał, kłócił, prosił, wszystko. I cały czas, że nie, i że rozumieją, po prostu jak ze szkolenia. Wszystko my rozumiemy, ale nie mamy środków, nie mamy jak tego zrobić i po prostu nie możemy, nie? I tak dalej, i tak dalej. I tam obydwoje tak płakaliśmy. I oni powiedzieli, że nie, jutro 6 rano. Ja do nich mówię, że słuchajcie, ale ja mam swoją ciężarówkę, płacę kredyt i mnie to kosztuje 500 euro dziennie. I kto mi te 500 euro zapłaci? I im się tak trochę żal mi zrobiło i była tam kobieta. Ja mówię, no ja wiem, ja rozumiem wszystko, ale ja mam 500 euro, nie? To jest moja ciężarówka, kto? Now you smile. Yes, I'm very happy, thank you. No i tam płacze i płacze i płacze. I słuchajcie, i padło tutaj magiczne zdanie. Tej pani zrobiło się mi szkoda. Miała zrozumienie tego, że sama jestem sobie szefem i że będę mieć stratę przez nich. I ten gość tak patrzy i patrzy na siebie i mówią do mnie tylko dlatego, że jesteś kobietą. Rozładujemy cię dzisiaj. I słuchajcie, wiecie co? I jednak się da, ale reszta ciężarówek nie. Tylko ja. Bo tylko po prostu wzięło ich na litość to, że to moja ciężarówka. Także widzicie, często tak w komentarzach widzę, że kobiecie lże i tak dalej, i tak dalej. I tego raczej nigdy mi wprost nikt nie mówi. Ciężarówka moja jest dłuższa i tyle, co się na wadze mieści. No nic, ale spoko, zmieściło się, poczekam chwilę. I generalnie wracając do tematu, raczej tak nikt nie powie, że mi jako kobiecie, ale widzicie, w tym przypadku powiedzieli tylko dlatego, że jesteś kobietą. Jeszcze, co jest też spoko, to jutro mam bardzo ważną rozmowę przed południem. Mam spotkanie, więc jakby mnie tutaj jeszcze rozładowali w tym momencie, to wtedy no lipa na maksa, bo dwa priorytety, jak je pogodzić. You put the truck straight. Okay. And then open. The side. Take him, a guy with the forklift. Okay. And upload. Thank you so much. Thank you. No dobra, to teraz szybko spodnie robocze, czapeczka. Pod spodem mam bieliznę termiczną, termoaktywną, o! A spodnie muszę zmienić i do dzieła. Już gotowa, elegancko ubrana. Jeszcze sobie może założę na szyję też. To jednak gardło mam przeziemione. It's Yvonne. Jest, Iwona. Yvonne. Yeah. Okay. You open. Yes. And Yeah. then he needs some help from you Okay. to put the bags on No the problem. forklift. Okay? Yeah, yeah, no problem. Okay, no Yeah. problem? Yeah, sure. Thanks. O Jezu, powiem wam, że jesteśmy w trakcie rozładunku i z tego wszystkiego zgłodniałam. Jednak człowiek chory to osłabiony. Jeszcze w masce, wszyscy tutaj w maskach chodzą. I muszę pomagać im trochę, bo to są jednak big bagi na 4 uszach. I żeby to szło szybciej, to pomagam im po prostu zakładać te uszy od big bagów na wózek widłowy i powiem wam. Ale w międzyczasie sobie zwijam pasy, tych pasów trochę mam, więc spoko. Ale zgłodniałam, muszę coś zjeść. Jezu, 2 godziny rozładunku, ale rozładowane. Oj, ręce mi się aż takie zrobiły pogięte, rękawiczki mi przemokną, mam takie mechaniksy, ale skórzane. Co założę się od razu? A muszę jakieś inne zamówić.
Stwierdziłam tylko jeszcze Aleksowi, że już skończyłam. Dobra, teraz mam 3 godziny podjazdu pod załadunek, a jakieś mam 2 godziny do tankowania. Wiecie co, zrobimy to tak, że jest w tej chwili 20, mniej więcej równa. Pierwsze jeszcze baskula, czyli waga. 3022 km były i auto spaliło mi 990 litrów. Zrobimy reset tutaj. Fajnie jest tutaj w Volvie, że można sobie resetować, ma się 3 trasy, więc ja sobie mogę teraz, wiecie, łatwo policzyć już ile wydałam na paliwo i ile, że tak powiem, zarobię na tym ładunku. Że też odkąd jestem przewoźnikiem i widzę, ile kosztują opłaty drogowe, autostrady, i zresztą nie tylko autostrady, bo my mamy czytniki, przecież ciężarówki mają czytniki. Już w większości krajów, które wysyłają dane GPS, więc nie tylko tam, gdzie są bramki, my płacimy po prostu w większości dróg, bo wiadomo, że my też takimi malutkimi nie jeździmy, więc no wiadomo, że mamy inne naciski na osi. Jeszcze sobie włączę kamerę, lusterku prawym. O kurde, jak ona fajnie pokazuje! Ale fajnie! Tak czy tak nie wydam. Ja przyczepę zobaczę. No nic, babka mi powiedziała, że z drugiej strony też jest wyjazd. A mi się wydawało, że tam jest zaślepiona całkowicie zostawiona. I się nie da. Wjechałam aż tak głęboko, żeby było ciężko wyjechać. Więc po prostu tak jak jestem złamana, tak samo wyjeżdżam. Patrzcie, widzicie? Ale załaliście. Bo generalnie tam mam lusterko od tego, ale widzicie, tam to lusterko nie pokazuje aż tyle. A to? Wow. Tam już pani zapatrzy, że tyłem mi przyleczyła, ale powiedzcie, jak ja tu wjechałam, a teraz wyjechać nie mogę. Generalnie zasada jest taka, że jak się wjedzie, to się jej wyjedzie. Ale się ja raz poprawiłam. Dobra, tu już mam minięte. Jezu, ta kamera. Że ja jej wcześniej, ale wcześniej... Chociaż nie, no nieraz by mi się przydała. A ja tu wjechałam, że teraz tak wyjechać nie mogę, no? Zobaczyć tą skrzynkę. To jest właśnie to, co z ludźmi, co, jak pokazują, jak pomagają przy cofaniu. Że stoi za przyczepą i mi macha. Thank you! Teraz jeszcze oczywiście waga, bo jak się przyjeżdża na firmę i się trzeba zważyć przed rozładunkiem, no to też, żeby się zważyć po rozładunku. Ale ciemno, a nic. Jak ja będę stąd jechać, nic nie widzę. Patrzcie, jak ciemno, nawet się rozładunek się narobiło, bo... O, tu jest waga, tak? Wow, mają 2 wagi na firmie. To jest dopiero coś, nie? 1 minute. 1 minute, okay? Okay. And go. Yeah, thanks. Thank you. Ja teraz wiem, że 1 minutę ma być. Udało się. Kolejny raz się udało. Patrzcie, oni jak stali, tak dalej stoją. Ale to akurat pewnie to są akurat auta na jutro. Dobra, wszystko załatwione, jedziemy. Plan jest taki, że po prostu gdzieś dojadę i stanę. Tyle, jestem dzisiaj już zmęczona, nie będę nigdzie jeździć. Tankować też dzisiaj nie będę, bo nie będę spała z pełnymi bakami, także jedziemy. Popatrzcie, ni stąd, ni zowąd. Jesteśmy na granicy portugalsko-hiszpańskiej. Dobra, urządzenie przeszło w Hiszpanię, także możemy jechać dalej, ale mi się spać już chce, jestem zmęczona. Chyba daleko nie ujedziemy. Ja, patrzcie na ten most.
A patrz, o kurde. Powiem wam, że to było wąskie. Widać, wcale też nie jest aż tak szeroko. No nic, jechałam na stację. Widzicie, że trzeba się przebić na drugą stronę, ale restauranty, a kamiony jest gdzie? Tu kamiony jest nie wiadę, więc kamiony jest tutaj wcofują, tak? Miejsce, tam to mi chyba bardziej pasuje. Przy ciężarówkach. Tak jest, tutaj próbujemy się obok niego ustawić. Fajne widoczki w tle. No i tyle z dzisiejszej jazdy. Jest akurat 10, teraz wykręcę 9, czyli o 7 rano mi wyjdzie pauza. Wtedy mam 40 do celu i jeszcze tankowanie, czyli tutaj jest, pokazuje godzina 45 plus jakieś pół godziny tankowanie. No. Na miejscu w tej chwili pokazuje mi o godzinie o północy. Dodać 9 jest 9 rano, dodać pół godziny 9:30 za dół. Nic nie zrobię. No niestety, cieszę się w ogóle, że rozładowałam, bo gdybym się nie rozładowała, to by było dopiero o 6 rano by mnie zaczęli rozładowywać w najlepszych okolicznościach. Widzicie, że to zajęło przeszło po 2 godziny, więc pewnie bym gdzieś o 9:10 wyjechała. Jeszcze jest godzina straty czasu tutaj, na różnicę czasu i to już całkiem by było, nie wiadomo czym się załadowała, więc 9:30. Jakieś by tu fajne zdjęcie zrobić, kurczę, tam jest taka zatoka. Dobrze, dziękuję za uwagę, Jezu, tam jest dla pauza. Ja wiem, jakie tam są cudowności. Restauracja wygląda na dobrą, bo jest bardzo dużo osób ładnie ustawianych, ale ja tam nie idę. A może pójdę tam coś zjadłam? Ale nie będę się wydała. Ale w sumie pracowałam. Dobranoc. Ciągnie wilka do lasu. Nic nie zrobisz. Muszę gdzieś z toalety skorzystać, nie? A jestem chora, muszę coś zjeść. Chociaż to już o tej porze chyba nie jest nic. Ale, albo toalety się tam. Zobaczymy. Zobaczymy. Czekolada. To nic ciekawego chyba. O, Barbie. Ale nie Barbie. O, jakie słodkie opakowania czekolady. No, nie czekolady nie potrzebuję, wino też nie. A to co? A, i stare ciasto pewnie. Trzeba iść się umyć i spać. Nie będę się dzisiaj kąpać, żeby się znowu nie załatwić. Może mi trochę przez tą noc przejdzie przeziębienie i znowu się wygrzeje. Co się wykuruje, to zaraz pod prysznicem znowu i się załatwiam. Nie lubię się przejadać, ale coś czuję, że dzisiaj głodnie dałby mi spać, więc sama sobie zrobiłam taką mini sałatkę. Sekret oczywiście tkwi w przyprawach, więc to są płatki chili. Powiem wam szczerze, że się znowu zaczyna u mnie ciężki okres w życiu. Hardcore, bo znowu mi chili smakuje i znowu nie jest ostre. To jest jednak jakieś takie na podłożu psychologicznym, że jak zaczynam walczyć, to zaczynam ostro jeść. Przydałoby się jakieś wymowodony, ale już nie będę nic brała. I oliwa.